Podejście do biznesu nie zaczęło się u mnie od branży beauty. Jestem z takiego domu, gdzie jako 14-latka byłam zmuszona, żeby z tego domu wyjść, ale miałam przecudnych dziadków. Dziadek zawsze mi powtarzał: pamiętaj, wiedza, którą zbierzesz w sobie, to jest coś, czego nikt nigdy ci nie zabierze. Minęło dużo lat, ale jak słyszycie, ja nadal mój głos drży. To są we mnie emocje, bo to była jedna z najważniejsza osoba w moim życiu. Więc wyszłam z domu z walizką, z całkiem dobrym świadectwem. Pojechałam do najlepszej szkoły w województwie i od tamtej pory zawsze przypominałam sobie słowa mojego dziadka, które wybrzmiewały za każdym razem, kiedy było po prostu ciężko. Zbierałam w pewien sposób wiedzę. Zbierałam kolejne kursy, zapisywałam się na kolejne kursy, na kolejne szkolenia i zbierałam wiedzę, bo wiedziałam, że coś, co zbuduje mnie, będzie czymś, czego nie zabierze mi nikt. Od ostatniego roku studiów założyłam swoją działalność gospodarczą. Od tamtej pory zaczęła się moja historia z przedsiębiorczością. Kilkanaście lat później przyszedł do mnie marketing sieciowy. Tak mówiono o tym, że to jest marketing sieciowy. Natomiast zajarana byłam absolutnie nie marketingiem sieciowym, tylko szkoleniami, które dla mnie były wartościowe na tamten moment. Weszłam do tego projektu na pełnej petardzie. Weszłam w pełnym zaangażowaniu. Weszłam z przekonaniem, że dobra, zróbmy to. Szkolenia, które były, to były takie nazwiska, które kilkanaście lat wcześniej czytałam książki tych osób. Natomiast osoba, która była moją liderką, w pewnym momencie powiedziała, po 2 miesiącach od momentu, kiedy zaczęłam poznawać firmę, zapytała się mnie, czy mogłabym wejść w program dyrektorski i zrobić go w 3 miesiące, bo wtedy ona poleci do Dallas. Nie negocjowałam, byłam tam po coś, dostałam też to, po co tam przyszłam, bo dostałam szkolenia, na których mi zależało, więc pomyślałam sobie, że jeżeli ktoś mnie o coś prosi, to musi być dla niego ważne. Zapytała się mnie, czy mogę to zrobić w 3 miesiące. Wydarzyło się tak, że zrobiłam w 2, natomiast dopiero z czasem okazało się, że to jest program, który robi się w 4. Wtedy chyba nie miałam zupełnie tego świadomości. W zaangażowaniu, w zaufaniu, w wierności tego, że jestem tutaj po coś, po prostu byłam w działaniu. Jako osoba analityczna teoretycznie widziałam to, co było rozpisane i to rozumiałam. Natomiast znając matmę, ja jestem świetna z matmy, znając liczby, wiedziałam też, że liczby można prezentować w różny sposób. Z czasem okazało się, że coś, co jest moją dobrą stroną, coś, co jest moją turbomocną stroną, zaczęło grać przeciwko mnie, bo marketing sieciowy, do którego dołączyłam, okazał się być sprzedażą bezpośrednią. Może były jakieś elementy marketingu sieciowego, natomiast nie miałam świadomości do momentu, kiedy zaczęło się wydarzać, że coś, w czym jestem dobra, może grać przeciwko mnie. Co to znaczy? Plan odcięć po prostu mnie zabił. Zabił mnie w sensie mentalnym, spowodował, że z własnego biznesu przyszłam tutaj po to, żeby wreszcie nie pracować 24/7, a było to koniecznością. Dlatego, że w pierwszym swoim roku spod swoich skrzydeł wydebiutowałam 3 młodsze dyrektorki. Dzisiaj, jeżeli to oglądasz i rozumiesz, czym jest plan odcięć i skalkulujesz sobie, że tak krótka kumulacja rujnuje wszystko. To znaczy, zamiast czuć prestiż, bo o tym mówiono, gratulowano mi wtedy kolejnego awansu, natomiast moja wypłata z ileś nastu tysięcy malała po kilka tysięcy z każdym debiutem młodszej dyrektorki. No i zderzyłam się z rzeczywistością sprzedaży bezpośredniej, bo to, że plan odcięć powodował, że ja cały czas nadganiałam, cały czas nadsypywałam to, co się wydarzało, teoretycznie było to dla mnie ok, ale cały czas z tyłu głowy miałam, że nie po to przecież zrezygnowałam z biznesu tradycyjnego i nie takie było założenie. W którymś momencie ja już nie miałam siły. Nie miałam siły albo po prostu zwyczajnie mi się nie chciało. Dla mnie była to olbrzymia niesprawiedliwość, że za to, że jestem dobrą osobą jako strateg, że mam kompetencje do tego, żeby prowadzić ludzi, firma za to zamiast wynagradzać, to neguje. Oczywiście, że powodem był plan marketingowy. Oczywiście, że każdy mógł go przeczytać, natomiast myślę, że interpretacja tego była absolutnie w zależności od tego, co ktoś chciał wyegzekwować. Tak właśnie brzmiała interpretacja. W biznesie tradycyjnym żyłam przez kilkanaście lat i to był taki model biznesu, gdzie
Każda nowa filia powodowała, że ja rosłam finansowo. Tutaj miałam poczucie, że buduję szerokość, buduję nowe, niezależne osoby, natomiast po prostu zwyczajnie nie spina mi się to, co powinno się spiąć. I moja głowa zaczęła pytać sama siebie, czy jest miejsce poza etatem, bo etat nigdy nie był dla mnie, czy jest miejsce, które docenia to, że potrafisz. Czy jest miejsce takie, które docenia to, że pracujesz? Czy jest miejsce partnerskie? Czy jest miejsce, które rozmawia? Czy jest miejsce, które jest z Tobą ramię w ramię, ale nie tylko ze sceny, nie tylko z kolejnego fajnego, inspirującego posta? Czy jest miejsce, gdzie mogę usiąść z praktykami do stołu? Czy jest miejsce, gdzie ktoś mnie wysłucha? I takie miejsce się pojawiło. No bo jeżeli mamy pytania, to pojawiają się ludzie i okoliczności. Moje przejście wcale nie miało być gwałtowne. Były momenty, że szukałam porozumienia, szukałam dialogu z biurem. Nawet był moment, że padły pewne ustalenia, co wolno, a czego nie wolno. W którymś momencie usunięto mnie z wszystkich grup dyrektorskich i to był moment, gdzie zamiast stresu poczułam ulgę. I pomyślałam sobie, to było po coś, to było ważne w Twoim życiu, ale czas na to, żeby zadbać o siebie. No i co wtedy zrobiłam? Rozpisałam całą swoją grupę biznesową, przekazałam ją dla osoby, która powinna się tą grupą zaopiekować. Dodałam ją do tej grupy, dodałam ją do grupy swoich ludzi i z tej grupy się usunęłam. Z osobami ważnymi dla mnie w życiu rozmawiałam, że to jest moja decyzja i to jest absolutnie moja ścieżka, natomiast każdy powinien mieć decyzję, czego chce. No i tak się wydarzyło, że zaczęłam rozmawiać z osobami w Well You. Dlatego, że moment, kiedy poznałam plan marketingowy, pomyślałam sobie, że on jest tak genialny i tak prosty, że to jest niemożliwe. To jest nielogiczne, żeby coś było tak proste, a tak skuteczne. Ale jestem typem analitycznym. Kartka, długopis. Był taki moment, gdzie usiadłam sobie z blokiem i z kolorowymi kredkami. Zaczęłam to wszystko rozpisywać, próbując zrozumieć każdy szczegół. Czy rozumiałam? Od samego początku pewnie, że nie. Ale pojawił się kontakt z założycielami, pojawił się kontakt z osobami, które po prostu słuchały, które nie mówiły co trzeba, które nie mówiły jak trzeba, tylko pytały się mnie, jak ja chcę. Co mogą mi dać, żeby było mi łatwiej? Jakich narzędzi potrzebuję, żeby wykorzystać pełen potencjał? I to był taki moment, gdzie pomyślałam sobie, jestem w domu. No i okazało się, że to miejsce, gdzie matematyka może stanąć po mojej stronie. A ponieważ jestem w tym dobra, ja zawsze mówię do ludzi, że jeżeli ktoś oglądał Matrixa, jeżeli możemy zamknąć oczy i widzimy taki czarny ekran, gdzie leci dużo zielonych cyferek, to jest moja głowa. Moja głowa wyprzedza niektóre rzeczy, wyprzedza niektóre posunięcia i pomyślałam sobie, wreszcie tutaj tak mogę pracować. I teraz przypomniało mi się moje pierwsze spotkanie na Zoomie z jednym z założycieli firmy, kiedy szczelnie czy bezczelnie, ale zapytałam, czy jest możliwość, żebym mogła na tyle uczestniczyć w życiu firmy, żeby otrzymywać na przykład udziały. I pamiętam minę Rafała, taką grubo, no. Wiesz co? Tak, mamy to rozpisane w planie marketingowym. I to było coś, co spowodowało, że poczułam, że nie będę pracowała na określonej marce, nie będę pracowała dla określonej firmy, tylko mogę coś realnie współtworzyć. Mogę usiąść do stołu partnersko, mogę usiąść do stołu porozmawiać i ktoś mnie słucha. Ktoś pyta się, jakie ja mam marzenia, ktoś się mnie pyta, w jaki sposób ja bym chciała pracować. I do dzisiaj padają pytania, Agnieszka, czy jest coś, co możemy dla Ciebie zrobić? Czy potrzebujesz od nas jakiegoś wsparcia? Wybrałam Well You dlatego, że tutaj zrozumiałam, że może być genialny plan marketingowy. Wybrałam Well You dlatego, że produkt jest genialny. Ja też działałam na początku asekuracyjnie. Bałam się, że znowu coś może się wydarzyć. Bałam się, że być może jestem w jakiejś bańce i to jest tylko moje. I pamiętam taki moment, gdzie zadzwoniłam do swojej przyjaciółki. Iza jest osobą, która zawsze mówi, jak jest. Zadzwoniłam do swojej przyjaciółki, zadzwoniłam do swojego przyjaciela, posadziłam ich na kanapie i mówię, posłuchajcie, co ja do was mówię i powiedzcie, czy odpływam, czy to ma sens. Nie skończyłam monologu, bo każdy z nich mi przerwało i powiedziało do mnie coś takiego, Agnieszka, nie myśl, idź w to.
to jest tak Twoje, że to po prostu nie może się nie udać. To musi się udać. Plan marketingowy, który jest wielopoziomowy. Plan marketingowy, który pozwala na to, że zarabia nie tylko góra, ale też osoby, które przychodzą na samym początku. Jeżeli to są osoby zaangażowane, to nie ma znaczenia, czy to jest pierwszy dzień, czy pierwszy tydzień, czy pierwszy miesiąc. Każdy może pracować w takim tempie, które dla niego jest ok. Plan marketingowy jest ułożony w ten sposób, że jeżeli chcesz się zaangażować, to nie może się nie udać. To po prostu musi się udać. We wrześniu, czyli już całkiem niedługo, miną mi tutaj 2 lata. Czy jest mi tu dobrze? Jest mi tutaj bardzo dobrze. Co się wydarzyło po tych prawie 2 latach? Wydarzyło się to, że w zeszłym roku, po kilku już miesiącach, europejskie wakacje Well You odebrały razem ze mną 2 osoby, czyli w mojej grupie biznesowej to były 3 vouchery. Wydarzyło się to, że w grudniu zeszłego roku, czyli po kilku miesiącach zaangażowania, odebraliśmy z grupą przepiękne, pachnące nowe Audi. Czy taki wynik robi się samemu? Nie. Ja zawsze dziękuję za to swoim ludziom, zawsze dziękuję za to swojej grupie. I to też jest coś, co tutaj po prostu gra, bo siadamy, rozmawiamy partnersko, nie ma osoby wyżej, niżej, nie ma osoby za, nie wiem, szklaną ścianą. Tutaj jest partnerstwo, tutaj są rozmowy, tutaj wszystkie rzeczy, które być może na początku były dla mnie obawami, one się nie sprawdziły. Jeżeli na początku mojej drogi chciałam powiedzieć sobie, sprawdzę, tutaj nie było czego sprawdzać. Tutaj rzeczy się wydarzały od pierwszych dni. Czułam się zaopiekowana, nie czuję tutaj sztucznego przepychu, bo wiem, że marketingi sieciowe w ten sposób potrafią funkcjonować. To jest normalnie. Jest normalnie, jest wsparcie i są osoby, które partnersko siadają i z Tobą rozmawiają. Zapomniałam jeszcze powiedzieć, że nasza grupa na dzisiaj ma 700 ludzi i to są przecudni ludzie. Well You to takie miejsce, gdzie nie budujemy murów. Tutaj buduje się partnerstwo w biznesie. Jesteśmy społecznością, gdzie wsparcie jest realne, a matma wreszcie się zgadza.